Witajcie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie z chemii ze stężenia procentowego. Wydaje mi się, że pamiętacie wzór na stężenie procentowe, przynajmniej mam taką nadzieję. Wzór ten wygląda tak. MS przez MR. We wzorach pojawia się często jeszcze razy 100% tutaj. Tak? Natomiast ja zawsze to pomijam, gdyż jeżeli cokolwiek wiecie z matematyki, pamiętacie, że 100% to jest inaczej 100 setnych, a po skróceniu daje to 1. Ja zazwyczaj w obliczeniach nie mnożę razy 1, bo mi się nie chce, szczerze powiedziawszy. W każdym razie, jeżeli byśmy liczyli w ten sposób z tego wzoru, który teraz mamy przed sobą, to po pierwsze mamy troszkę uproszczone obliczenia. Po drugie, w związku z tym, że liczymy to stężenie procentowe, to na koniec wystarczyłoby zamienić ułamek dziesiętny na procent. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak to się robi. Przesuwa się przecinek dwukrotnie w prawą stronę i powstaje nam wynik. Wyobraźmy sobie, że z jakiejś przyczyny wyszłoby nam 0,63. W procentach, jeżeli mielibyśmy to zapisać, byłoby to 63%. Więc zwróćcie uwagę, jak łatwo przekształcić wynik natychmiast na procenty. Co więcej, wcale nie musicie tego pisać, możecie od razu napisać wynik w procentach. Zatem wróćmy do naszego zadania po takim krótkim wstępie. W każdym razie mamy 6 gram mieszaniny, w której jest 40% tego i 60% tego. I teraz rozwiązując tego typu zadania, zawsze trzeba się zastanowić przede wszystkim, czym jest MS i czym jest MR. Warto pamiętać, że MR jest masą roztworu. Zastanówmy się, czym jest roztwór. Roztwór to jest jakaś mieszanina, prawdopodobnie rozpuszczalnika i substancji w tym rozpuszczalniku rozpuszczonej. Więc możemy sobie ten nasz wzór troszkę rozszerzyć o MR. MR możemy zapisać, że to jest M rozpuszczalnika. W tym wypadku rozpuszczalnikiem jest woda. Natomiast nie przyzwyczajajmy się do tej wody. Celowo nie napisałem MH2O. Nie przyzwyczajajmy się. Czasami rozpuszczalnikiem mogłaby być benzyna, nie wiem, jakiś olej, nie wiem, może alkohol i tak dalej, i tak dalej. Tych rozpuszczalników przecież moglibyśmy mnożyć. Więc bierzemy tą masę rozpuszczalnika i dorzucamy masę substancji, w liczbie mnogiej podkreślam, w tym rozpuszczalniku rozpuszczonych. W tym wypadku jest to właśnie nasze 6, tak? Czyli możemy sobie szybko policzyć, że MR to jest 30 plus 6, tak? Czyli 36. Schody zaczynają się za chwilkę dopiero, gdyż mamy tutaj te substancje podzielone w stosunku 40% do 60% i to jest stosunek masowy, zatem łatwo szybko przeliczyć, że 6 razy 0,4 i zwróćcie uwagę, że te 40% natychmiast zamieniłem sobie na ułamek zwykły, chociażby po to, żeby wpisać to na kalkulator. 4 razy 6 to jest 24. Przesuwam przecinek, voilà. Nie w ten sposób, tylko tu, H. I 6 razy 0,6 to jest 36. Jeżeli się przyjrzycie i byście zsumowali te dwie substancje, to rzeczywiście daje nadal 6, więc jest ok policzone. No i teraz jak już mamy policzone gramatury poszczególnych związków chemicznych, to możemy liczyć tych konkretnych związków chemicznych stężenia procentowe. Więc możemy sobie zapisać, że CP1 to jest 2,4 przez 36 oraz CP2
to 3,6, o to będzie łatwiejsze do policzenia, przez 36. To widać od razu, że jest 10%, a to drugie liczę na kalkulatorze właśnie. 2,4 podzielić na 36. To jest 6,2%. Można to zapisać 6,67%. I to jest koniec tego zadania. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś jest nieścisłe, niejasne, zostawiacie komentarze. Dzięki za oglądanie, no i łapki w górę.